Siemanko, to już nasz kolejny odcinek z problemami szyciowymi. Na dzisiejsze komplikacje omówimy już przy maszynie. Przeszywamy. I dzieje nam się coś takiego. Poplątane, posupłane. Szef jest niezwiązany. Tutaj mamy jakieś rozwarstwienia, supły wokół igły. No i teraz, co to może oznaczać? Zrobimy jeszcze jedno przeszycie. Teraz przeszyję ręcznie. O, jak widać, coś tutaj nam się dzieje niedobrego. Nie ma szwu. I teraz co to oznacza? Jeśli nam nie przeszywa i nie powstaje szef, no to znaczy, że jest jakaś nieprawidłowość igły w stosunku do chwytacza. Czyli najgorsza sprawa to jest taka, że przestawił nam się chwytacz i musimy go od nowa regulować. Więc to jakby sprawdzamy na samym końcu, bo to jest najgrubsza sprawa. Na samym początku sprawdzamy igłę. No i może być tak, że po prostu źle ją zamontowaliśmy. Każda igła ma tu wgłębienie. No i to jest miejsce, w którym kieł chwytacza pobiera nam nitkę, żeby związać szef. Jeśli to wgłębienie nie jest właśnie w obrębie, w którym porusza się ten kieł chwytacza, no to nam nie związuje szwu na materiale. No i ogólnie przy montowaniu igły trzeba ją tak montować, żeby możemy sobie otworzyć maszynę. Tutaj mamy chwytacz z bębenkiem i szpulką, więc dzięki temu wiemy, że w tym miejscu gdzieś obraca nam się ten chwytacz, więc kanałkiem, tym wgłębieniem musimy skierować tą igłę do chwytacza. I teraz mamy od tej strony to wgłębienie, a po lewej stronie mamy ten długi kanałek, w którym chowa się nić podczas szycia. No i w takim przypadku musimy sprawdzić, czy nam to już działa. Przeszywamy kawałek. Jak widać, to było powodem, że maszyna nie szyła. Mogą być także podobne problemy, albo będzie przepuszczało co któreś oczko, jeśli my dość mocno skręcimy tą igłę, no i ten kanałek właśnie nie będzie tu całkowicie po prawej stronie to wgłębienie, tylko na przykład tutaj gdzieś pod skosem. I może być tak, że co kilka oczek nam jedno spadnie, albo nam przeszyje kilka, a potem kilka nie, ponieważ ten kieł chwytacza będzie to pobierał, ale nie z taką skutecznością jak powinien. Więc na samym początku warto sprawdzić ustawienie igły i czy mamy ją prawidłowo zamontowaną. Teraz pokażę Wam kolejną sytuację, problem, który może powstać przy szyciu maszynowym. Zrobimy to na maszynie z potrójnym transportem, ponieważ będzie ten efekt dużo lepiej widać. Przeszywamy najpierw jeden szef. Jak widać, wystają nam tutaj supełki z górnej czarnej nitki, czyli nasz szef nie jest odpowiednio dociągnięty, górna nitka jest zbyt luźna. No, mogło być tak, że przed chwilą nam to szyło, a zmieniliśmy tylko kolor nici, no i pojawiają się już takie cuda,
że znowu jest naprężacz do regulacji. No i musimy sprawdzić pewne miejsce, czyli zerknijmy właśnie na naprężacz. W każdym naprężaczu jest taka malutka sprężynka, która ma właśnie dociągać tą górną nitkę przy szyciu. Tu jak widać nitka ominęła tą sprężynkę i wynikiem tego jest właśnie niezbyt dobrze dociągnięta górna nitka. No i powstają nam te supełki właśnie od spodu. Nawlekę jeszcze raz tą maszynę, przeciągając nitkę przez tą sprężynkę. Teraz jak będę ciągnął za nitkę, to ta sprężynka jak widać pracuje, spełnia już swoją funkcję, żeby dociągnąć tą górną nitkę przy każdym oczku szwu. Przeszyjemy na próbce drugi szef. Tutaj mamy dwa nasze przeszycia. Od góry wygląda to ok. Ale od spodu jest wyraźna różnica, ponieważ ten dolny szef jest dużo lepiej dociągnięty. Nie wystają tutaj żadne supełki jak tu. Może też być taka sytuacja, że będziemy w stanie wyciągnąć całą tą nitkę. O, tak jak się stało teraz. I ten pierwszy szef, gdzie nie było przewleczone przez tą sprężynkę, nam się rozpada. A w tym drugim mamy porządnie dociągnięte. No i ta cała regulacja, którą wcześniej wykonaliśmy, cały czas się sprawdza. Przez to, że nie było przewleczone przez tą sprężynkę w naprężaczu, może się wydawać, że mamy od nowa do zrobienia całą regulację. No ale warto najpierw sprawdzić, czy mamy wszystko odpowiednio nawleczone. Jak widać, robi to różnicę. No i można też wykonać złe przeszycia, gdy ta sprężynka nie pracuje prawidłowo. Jest spora różnica przy szwie, jeśli końcowo to będziemy oceniać. Mimo tego, że mamy na maszynie ustawione na przykład 4 mm długość ściegu, to jeśli będziemy szyli gruby materiał, grube skóry, to ten ścieg będzie się sam skracał ze względu właśnie na tą grubość tego materiału. I przeszyjemy teraz jedną próbkę. Mam ustawione na 4 mm. I teraz przeszyjemy kilka warstw skóry. Może to być jakieś wypełnienie, pianki, usztywnienia. Wydaje mi się, że różnica jest wyraźna. Tutaj zmierzyłem jest 4 mm, a tutaj już są 3. Mimo tego, że mamy na maszynie cały czas ustawione długość ściegu 4 mm. No i właśnie jeszcze jak wpływa to skracanie na samą wytrzymałość. Trzeba też uważać przy szyciu, żeby ten szef nie był za gęsty. Zwłaszcza to odgrywa dużą rolę przy skórze, ponieważ dziurawimy ją, no i ta skóra, która pozostała pomiędzy otworami, no to ona nam daje tą wytrzymałość na to rozerwanie na ściegu. Więc jeśli jest zbyt dużo otworów, no to po prostu zbyt bardzo ją osłabiamy. Zaraz zobaczymy jak to wygląda, jeśli jest przeszyte na 4 mm i przeszyjemy kawałek skóry dużo gęstszym ściegiem. Teraz ustawię ścieg na dużo mniejszy. Przeszyłem próbki na 4 mm i na taki drobny, gęsty ścieg. No i można właśnie tutaj zobaczyć, ile tu jest tych rozcięć i jak bardzo to osłabia tą skórę. Ona teraz nie pęknie, no ale po pewnym czasie, jak to będzie pracowało, zacznie się powoli wyrabiać i będzie tracić tą wytrzymałość właśnie tutaj na tym szwie, gdzie jest tak mocno podziurawiona. Przy szwie na 4 mm no widać ile jest tego materiału pomiędzy tymi otworami. No i można uznać, że ona utrzymuje tą swoją pełną wytrzymałość, no bo nie jest tak bardzo osłabiona jak przy takim
gęstym ściegu. Więc trzeba też zwracać na to uwagę. Miałem też kiedyś maszynę słupkową, no i ona miała właśnie ścieg 4 mm, najdłuższy jaki dało się ustawić. No i jeśli szyliśmy taką pojedynczą warstwę, czy podwójną, no to jeszcze ten ścieg się nadawał do czegokolwiek. No ale jeśli podłożyłem do niej z 4 mm materiału 5, no to ten ścieg się bardzo zagęszczał. No i wychodziło prawie coś takiego. No i akurat do tamtych prac, które wykonywałem w tamtym czasie na tej maszynie słupkowej, no ona nie spełniała tej roli, jaką miała spełniać, ponieważ ta skóra, którą szyłem na niej, była strasznie podziurawiona, posiadkowana tą igłą. Także trzeba też brać to pod uwagę, jeśli kupujemy maszynę i chcemy szyć grube skóry, no to dobrze, jeśli ta długość ściegu jest regulowana na dużym rozstawie, żebyśmy mieli 6-7 mm, tak żebyśmy mieli ten zapas, jeśli podłożymy gruby materiał, bo ten ścieg będzie nam się skracał. Na dzisiaj to już by było wszystko. Jeśli macie jakieś dodatkowe pytania lub jakieś inne komplikacje, które występują przy waszych maszynach, to napiszcie o nich proszę w komentarzach. Postaram się dograć kolejne materiały. Ja dziękuję wam za oglądanie. Jeśli się wam podobało, zostawcie łapkę, komentarz dla zasięgu i trzymajcie się. Cześć!